Witam wszystkich na warsztaty tradycji prowadzone przez Debbie Davis z Kalifornii. Dzisiaj omawiamy tradycję 10. Dla tych nowych to każdy tydzień omawiamy inną tradycję. Już prawie jesteśmy na końcu. Dziś tradycja 10. Debbie, the floor is yours. Thank you. Good morning, everyone. Well, good morning from me anyway. My name is Debbie and I'm an alcoholic. Dzień dobry, mam na imię Debbie. No, dzień dobry dla mnie, tak, bo tutaj jest rano. Mam na imię Debbie, jestem alkoholiczką. For those of you who are joining us for the first time, I've been asked to share my experience on each tradition, and today we're on tradition 10. Dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy w tym tygodniu, ja zostałam poproszona, żeby dzielić się swoim doświadczeniem odnośnie tradycji, i w tym tygodniu jesteśmy na tradycji 10. My sobriety date is February 8th, 1976. My home group is the Primary Purpose Group in Dublin, California, and my sponsor is a woman named Marilyn S. from Southern California. Moja data trzeźwości to jest 8 luty 1976 rok. Moja grupa domowa to jest grupa Primary Purpose w Dublin, Kalifornia, i moja sponsorka jest Marilyn H. z południowej Kalifornii. So I bring to you 45 years of experience, but certainly not am an ultimate authority, a rule maker, a final word. I'm not any of those. I just want to share my experience regarding this tradition. Chciałam wam powiedzieć, że mam 45 lat trzeźwości w tej wspólnocie, ale to nie znaczy, że jestem takim jakimś autorytetem, że ustalam jakiekolwiek zasady. Ja tutaj jestem z wami, żeby podzielić się swoim doświadczeniem odnośnie tradycji. So the 10th point to assure our futures, the short form reads, Alcoholics Anonymous has no opinion on outside issues. Hence, the AA name ought never be drawn into public controversy. I tradycja 10, czyli 10. punkt dla zapewnienia naszej przyszłości, krótka forma brzmi: anonimowi alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, a żeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki. And the long form gives us some more definitive information. No AA group or member should ever, in such a way as to implicate AA, express any opinion on outside controversial issues, particularly those of politics, alcohol reform, or sectarian religion. The Alcoholics Anonymous groups oppose no one. Concerning such matters, they can express no views whatever. I druga forma brzmi bardziej szczegółowo. Żadna grupa AA, ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy anonimowych alkoholików nie są przeciwko nikomu, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie mogą wyrażać żadnej opinii. If this were to be summarized for me in one sentence, it would be make sure this is a safe place for everyone, regardless of their politics, their religion, or their opinions on alcohol reform. I dla mnie, gdybym to podsumowała w jednym zdaniu, to jest taki, że AA to ma być bezpieczne miejsce dla każdego, dla wszystkich. Niezależnie od jakich mają religię, czy do jakich partii politycznych należą, czy jaką mają opinię o alkoholu, to ma być bezpieczne miejsce dla wszystkich. Now, even though the long form states
in such a way as to implicate AA, meaning to draw or give the impression AA has an opinion on those things. I tutaj jest tak podkreślone, że w taki sposób, który mógłby sugerować, że to jest opinia AA, that I, as an AA member, should also, even though it wouldn't have anything to do with AA, I should also be mindful of how that opinion can get spread. And because people know I'm in AA, could think that is AA's opinion. I tutaj muszę uważać, jako członek AA, jeśli ludzie wiedzą, że ja jestem członkiem AA, że też muszę uważać, żeby nie wyrażać za bardzo takie opinie, bo osoby, które wiedzą, że jestem w wspólnocie, to mogą pomyśleć, że wspólnota ma taką opinię, ponieważ ja wyrażam taką opinię, że trzeba uważać na to. So let's take it one at a time of the three biggies that they refer to as controversial issues. Okay. I teraz pojedynczo przejdziemy przez te tematy kontrowersyjne. Unless you've been under the covers for 6 years, you probably are aware that the United States has had quite a political atmosphere to it. Chyba że chowałeś się pod łóżkiem przez ostatnie 6 lat, to prawdopodobnie zdajecie sobie sprawę, że w USA miały różne rozruby polityczne w ostatnich latach. And what I've never seen it at this level myself before. I szczerze mówiąc, ja w życiu nie widziałam, żeby to było na takim poziomie, jak w ostatnich latach. I know that my opinion on it is rarely asked, and therefore I don't give it. No i ja wiem, że moja opinia o sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych, to rzadko ludzie mnie proszą o tą opinię, więc ja rzadko wyrażam swoją opinię na ten temat. There are people who are very educated on this topic, the pros and the cons and the other things you need to know. I'm not one of them. Jest bardzo dużo ludzi, którzy są wyedukowani, jeśli chodzi o politykę. Wady, zalety jednego, drugiego. Ja nie jestem jedna z nich. I would not serve well in any intellectual debate regarding any of the three topics that they refer to here. Ja, jeśli chodzi o jakieś takie intelektualne dyskusje, to bym nie była po prostu dobra w żadnych tych 3 tematach, które tutaj są przedstawione. But that doesn't mean I don't have an opinion on it. Ale to nie znaczy, że ja nie mam opinii. Just give me a topic from apples to zebras and I assure you I've got an opinion. Podaj mi jakikolwiek temat, od jabłek do zebry i gwarantuję, że ja będę miała opinię. But I find that unsolicited advice and my input of my opinion is rarely requested. I jakieś takie rady, które nie zostałam poproszona o rady, albo jakąś opinię, którą wyrażam bez żadnej prośby, to ludzie rzadko proszą o to. Many people today are on social media platforms, and a very common one is Facebook. Now, I'm not promoting or condoning. I'm just using this as an example. No i to jest taki przykład, że bardzo dużo ludzi jest na różnych takich mediów społecznych, na przykład Facebook. Nie jestem za ani przeciw Facebooku, ja tylko używam Facebook jako przykład. Now, I'm not on Facebook on purpose for reasons like this.
Ja nie jestem na Facebooku. Powód jest na przykład ta tradycja. I have a sponsee who has mentioned in the past that they have had what they thought was a friendly debate over a political topic and ended up losing this friend. Ja mam na przykład sponsorowaną, która na Facebooku uważała, że ma bardzo przyjazną, fajną dyskusję z drugą osobą na temat polityczny. No i okazało się, że ta koleżanka tak nie uważała i straciła tą koleżankę. Or they like to espouse their opinions on these various topics in a blog. Lub wyrażają swoje opinie na te różne tematy, na przykład na blogu. My question to her was, are you able to respect their opposing opinion as much as you would like them to respect yours? Or are you trying to get them to convert to your opinion and see that you are right? I moje pytanie dla niej było takie, czy ty szanujesz opinii drugiej osoby, nawet jeśli to nie jest taka sama opinia jak twoja, czy wyrażając swoją opinię, ty próbujesz przekonać tą osobę do swojej opinii, żeby mieć rację? I have with the bloggers, you're bound to get people who disagree with you. And with social media, people feel pretty emboldened because there is the filter of the screen between you and them. No i jak prowadzisz takiego bloga, to jest tylko naturalne, że przyciągniesz osoby, które mają różne opinie. Lub na tych mediach społecznościowych ludzie czują się bardziej odważni, żeby wyrażać swoją opinię, bo jest taki filtr tego ekranu, mają przed sobą. And I find nobody really cares if I even have an opinion on something. No i ja tak odkryłam, że nikomu to nie obchodzi, jeśli ja mam opinię czy nie na jakiś temat. We can even say nobody cares that I even have an opinion on how you do Alcoholics Anonymous. No i nikomu nie obchodzi, czy ja mam jakąś opinię, w jaki sposób ty uczestniczysz w anonimowych alkoholików. The beauty here is the sharing of our experience, because experience is not debatable, but opinions are. No i to, co jest piękne, że tutaj dzielimy się naszym doświadczeniem, bo nasze doświadczenie to nie można się kłócić, tak, z naszym doświadczeniem. Z opiniami to tak. Comparing that I have experience with moving in sobriety, so that's not debatable. I would only have opinions on childbirth because I've never had the experience. I wanted to make that distinction. No i na przykład, taki przykład między opinią albo doświadczeniem jest takie, że ja miałam doświadczenie, że się przeprowadzałam wiele razy w swojej trzeźwości, ale na przykład w swojej trzeźwości nigdy nie urodziłam dziecko, więc cokolwiek bym opowiadała o porodzie, to byłaby tylko moja opinia, a nie moje doświadczenie. Doświadczenie bym mogła opowiedzieć na przykład z przeprowadzkami, bo to robiłam. I to jest taka różnica. Okay. Okay, so I was telling the story about, so when I went back to the prior to this election, I was referring to that time frame when I went back to finish packing up my mother to bring her to live with us in California. No i zanim wcześniej niż te ostatnie wybory w Stanach Zjednoczonych, ja pojechałam do mamy mojej, żeby ją zapakować, żeby ona się przeprowadziła do Kalifornii, żeby mieszkała z nami. And this was pre the primaries, so all of these various candidates from both parties were on the media. No i to jest przed tą
tymi głównymi wyborami, więc wszyscy różni kandydaci byli na telewizji, w wszystkich mediach społecznościowych, wszędzie było ich pełno. And I was there for 2 weeks. And the first week, now she has a lot of opinions. And she had an opinion for one of them and a very mean language opinions for a different one. And this is your mom, Debbie, yeah? That's correct. Okay. I moja mama, jak ja tam byłam u niej i pomagałam jej się ją spakować, ona miała bardzo wyraźną opinię wspierającą jednego kandydata, a również bardzo wyraźną opinię przeciwko innego kandydata. I to było takie dosyć niegrzeczne, ta jej opinia, która była przeciwko drugiego kandydata. And I listened to that for about a week, respecting that she has opinions that certainly can differ from mine. But then I had to say something. Ja słuchałam ją przez tydzień, jak mówiła te złe rzeczy naprzeciwko tego drugiego kandydata, bo starałam się ją wysłuchać i szanować to, że ona może mieć różne opinie od na przykład moich, ale po tygodniu musiałam coś powiedzieć. I said, Mom, I respect that you will like candidates. I respect your opinion. But what I would like to ask you is the candidate that you are bashing so badly, I happen to like. And my request is, could you please dial it back from being so radically cruel? I ja jej powiedziałam, że mamo, ja szanuję, że masz różną, inną opinię od mojego. Ja szanuję, że lubisz innego kandydata niż ja lubię, ale tego kandydata, który tak słowami niszczysz i obgadujesz, ja go lubię. I moja prośba byłaby taka, gdybyś tak trochę mniej go tak obgadywała w taki okrutny sposób, byłoby super. And because no one had apparently made a request like that, or she was completely unaware, she said, oh, okay. And for the next several months, that worked out just fine. No i ponieważ nikt ją nigdy nie poprosił, żeby tak zrobiła, żeby trochę mniej obgadywała tego kandydata, to ona powiedziała, no okej. I przez parę miesięcy tak było, że było okej. One day, one of Kent's sponsees, my husband's sponsees, came over, and we were at the kitchen table, and she decided to join us. No i pewnego dnia jeden ze sponsorowanych mojego męża, mój mąż się nazywa Kent, z jego sponsorowanych przyszedł do nas do domu. Siedzieliśmy wszyscy przy stole i moja mama postanowiła dołączyć do nas. And in a few minutes, she said to the sponsee, because now we know who the two primary candidates are going to be, right? So she turns to the sponsee and says, so who are you going to vote for? No i minęło parę miesięcy. Właśnie siedzimy przy tym stole razem ze sponsorowanym mojego męża. No i moja mama przychodzi do tego stołu i teraz już wiemy, które są tych dwóch kandydatów i pyta, no, za kogo będziesz głosował? Tego sponsorowanego mojego męża. Zapytała go tak. He immediately got panicky because it's like, oh my God, this is her mother. What's the right answer? What do I say? No i on wpadł w panikę, że o Boże, że to jest
mojego sponsora matka, co ja mam powiedzieć. I turned to him immediately and I said, do not answer that question. And then I turned to my Ja do niego się odwróciłam i powiedziałam, nie odpowiadaj na to pytanie. And then I turned to my mother and I said, Mom, we do not talk politics in the common areas of our home. This has to be a safe place for everybody. No i potem zwróciłam się do mojej mamy i powiedziałam, mamo, w tych wspólnych częściach naszego domu nie omawiamy politykę, bo to musi być bezpieczne miejsce dla wszystkich. And we had to do that again when the election actually happened. And because what we find is we start looking at people differently when we seemingly know their politics. No i znowu musieliśmy powtórzyć tą zasadę, jak już było po wyborach i było wiadomo, kto jest prezydentem, kto wygrał te wybory, bo bardzo często jest tak, że formujemy jakąś opinię o kimś w zależności jaką prowadzi politykę. So everyone has the right to their opinions, but I always want to give or ask for mindful thoughtfulness as to where and how you express them. I każdy ma prawo do swojej opinii, tylko ważne jest, żeby mieć taką uważność i taką wrażliwość, kiedy i w jaki sposób się wyraża tą opinię. So let's turn to alcohol reform. No teraz chciałabym omówić ustawodawstwa alkoholowego. I have a strong following for myself that I do not drink near beer or smoke near pot or cook with any alcohol whatsoever. Ja dla siebie mam taką zasadę, że nie piję bezalkoholowe piwo, nie palę nie palę sztuczną marysię na przykład, i nie gotuję z alkoholem. I have read the research by government agencies that the alcohol in cooking never completely burns out. Ja czytałam bardzo dużo badań na ten temat, wydane przez rząd, że jak gotujesz z alkoholem, to ten alkohol 100% nie wyparuje, że jakiś procent tam zostaje. I have been at dinner with people who order items that clearly says wine sauce or made with sherry, and I must have no opinion on their choice. No i ja byłam na kolacji z osobami, które na przykład zamówili z menu jakieś danie i sos był winny na przykład, albo jakiś deser był zrobiony z sherry, na przykład z alkoholem, ale ja nie mam opinii na ten temat. And so I read labels, but the big concern for most people who come to us might be that we want to outlaw drinking, which couldn't be farther from the truth. Ludzie, którzy przychodzą do anonimowych alkoholików, mają czasami takie wrażenie, że my, jako anonimowi alkoholicy, chcą zabronić w ogóle picia alkoholu na świecie i to nie jest prawdą. And then regarding sectarian religion, we learn in our big book that various faiths have given purpose to millions. No i teraz na koniec chciałabym powiedzieć o sekt religijnych.
że w naszej Wielkiej Księdze jest opisane, że różne religie dało kierunek i wiarę milionom ludzi. I believe we have that great freedom here in Alcoholics Anonymous to follow whatever path we might be interested in, be it no religion to incredibly active in that religion. I tutaj w AA Anonimowych Alkoholików mamy taką wolność, żeby wybierać, że możemy albo w ogóle nie być członkiem żadnej religii, albo bardzo silnie praktykująca osoba w danej religii. But we must also be cautious, because if there's anything that they see the first that they use as an excuse to turn away from AA is when they see the word God in the steps. Ale musimy uważać, bo nowicjusze, jak szybko chcą wykorzystać czegoś, żeby odejść od AA, to bardzo często to jest słowo Bóg, którzy widzą w krokach. And they will say, see, I knew it was religious, not for me. No i mogą powiedzieć, widzisz, wiedziałam, że to jest religijne, to nie dla mnie. So it's very challenging to convey the message, we are a spiritually based organization. What we have is a spiritual program of action, and that you have the opportunity of God as you understand God, whether that be a him, a her, an it, an object, you have been given that freedom. No i bardzo trudno jest przekazać, że to jest program duchowy, to jest program działania, który jest duchowy, a nie program religijny. I ty masz wybór Boga, jakkolwiek ty rozumiesz, czy to jest on, czy ona, czy to, czy coś, ty masz, czy jakiś obiekt, to jest po prostu twój wybór. Many of the AA groups and meetings in the United States meet in church venues. Bardzo dużo grup AA-owskich w Stanach Zjednoczonych się spotykają w kościołach. Being a member of that congregation is never a requirement. It is simply a venue we pay rent to for usage. Bycie na przykład członkiem tego kościoła to nie jest częścią wymogów. To jest po prostu miejsce, gdzie są meetingi przeprowadzane. If it ever was a requirement by that church, then that group or meeting should find another place as soon as possible. Jak Kościół by kiedykolwiek wymagał, żeby osoby z tego meetingu byli członkami tego kościoła, to natychmiast trzeba znaleźć inne miejsce, żeby mieć ten meeting. Because that would go against the spirit of our third tradition about the only requirement for AA membership is a desire to stop drinking, and would imply and be a member of this church also, which we cannot have that. No i to by było przeciwko naszej trzeciej tradycji, która brzmi: jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia. Tam nie jest i być członkiem tego kościoła. Tego nie możemy zrobić. It's not always easy respecting other people's opinions. This is a big spiritual challenge at times. But I got to remember, go ahead. To nie jest łatwe, żeby szanować opinii innych. To naprawdę jest bardzo duże wyzwanie. Because if I have a differing opinion, clearly in my mind I'm right, and well, that makes you wrong.
Bo jeśli ja mam jakąś opinię na jakiś temat, to ja uważam, że ja mam rację. I jeśli ja mam rację, to ty ją nie masz. But I got to ask myself, perhaps I can educate myself on their different opinion. It helps me to have a more open mind that, again, my way is not the only way or the right way. No i mogę zapytać siebie, czy mogę na przykład się wyedukować o opinii tej osoby. Tak? Mogę dowiedzieć się więcej. Mogę się zastanowić i przyjąć do siebie, że mój sposób to nie jest jedyny sposób. Regardless, I would so much rather come into a conversation and participate based on experience versus my opinion. Tak czy inaczej, o wiele więcej wolę rozmawiać o swoim doświadczeniu, a nie o swojej opinii. One last story, and this is of a personal nature. Chcę opowiedzieć wam jeszcze jedną historię i to jest historia osobista. My husband and I were married about 2 years, and were coming back from a weekend away and had about a 4-hour drive. To było parę lat temu. Ja byłam z mężem wtedy dopiero 2 lata. No i wracaliśmy z takiego jednego naszego weekendu razem i mieliśmy 4 godziny razem w samochodzie. I had been asked to lead a retreat on how we applied the traditions in our relationship. So this gave us an opportunity to walk through each of the traditions, and I could make notes as to our experience. No i ja zostałam poproszona, żeby prowadzić taki warsztat odnośnie tradycji w związku, więc te 4 godziny dało nam takie szanse, żebyśmy to wszystko omówili, jak my przeżywamy te tradycje w naszym związku i ja mogłam robić notatki. And when we got to tradition 10, it was almost like he was waiting for this tradition. No i jak dotarliśmy do tradycji 10, to miałam takie wrażenie, że on tak po prostu czekał na tą tradycję. The basic premise being that we have no opinion on outside issues. No i główna część tej tradycji była taka, że my nie mamy opinii nad sprawami poza AA. And he said that I was to treat his defects of character as outside issues and therefore have no opinion on them. What? No i on mi przekazał następującą informację, że ja mam traktować jego wady charakteru jako sprawy spoza wspólnoty i nie mieć opinii na jego wady charakteru. I ja myślałam, co? I wish I could have seen that. Oh, I was like floored. Well, how will you know? I got to help you with these things. I feel like I just been put in a straitjacket. No i ja tak pomyślałam, ale jak to? Jak to? Ja muszę ci pomóc zobaczyć pewne rzeczy. Jak to? Ja czułam tak, jakbym została zamknięta w wariatkowie w tamtym momencie. And the more I thought about it, the more I came to see the wisdom and the value in that very way of doing things. No i im bardziej go słuchałam, to zaczęłam widzieć taką mądrość i taką wartość w tym, co on mówi, żeby tak podchodzić do tego w taki sposób. It was like, why do I put the defects immediately under the microscope when he has so many other amazing qualities that I should highlight? I tak zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ja
zwracam uwagę i skupiam się nad tych wadach charakteru, jak się pojawiają. Jak on ma tyle fajnych zalet. On jest takim fajnym człowiekiem. And that's all I've got for today on Tradition 10. I to wszystko, co chciałam powiedzieć o tradycji 10. Dziękuję. Thank you, Debbie. We made it work. Sydney? Yes, thank you for your patience. No worries. Thank you. Sydney, do you want to? Thank you, Debbie. So glad you can be here with us again, even with technical difficulties. Okay, at this time, if anybody has any questions, they can put them in the chat. Jeżeli kogoś ma jakieś pytania, może dać do czacie i Iza może przeczytać i wytłumaczyć. Okay. Alicja P., I'll read it in Polish and then I'll translate it. Słyszałam parę razy opinię, że grupy LGBT, agnostyków i ateistów są zagrożeniem dla jedności AA. Czy takie stwierdzenie nie jest sprzeczne z duchem tradycji 10? So Alicia asks that she's heard around AA, she's heard this opinion, that groups such as LGBT groups or agnostics and atheists threaten the unity of AA. Are these types of opinions going against the soul of Tradition 7 or Tradition 10? Jinky for the question. I do not believe so. And here's why. Ja nie uważam, że tak i zaraz powiem dlaczego. Many of our members come in so damaged, so broken, that being with like-minded members enables them the same recovery chance that I've had. Oh, Debbie, I think I'm going to rephrase the question because I'm not sure if... Okay, the question is when people express the opinion that groups like LGBT or agnostics and atheists, when people express the opinion that these groups threaten AA unity. So when this opinion is expressed, is that person who's expressing the opinion, are they going against Tradition 10? Oh, I see. So a person comes in and says, LGBT groups are, they're going against the unity of AA and they're expressing this opinion. So is this person expressing the opinion going against Tradition 10? That for me is a yes. Tak. They can have their opinion, but it is not the opinion of Alcoholics Anonymous as a whole, and it really has no benefit or helpful factor in our rooms. Mogą mieć taką opinię, ale to nie jest opinia AA i tak naprawdę taka opinia nie jest pomocna naszej wspólnocie. Mam nadzieję, że to jest jasne. Że tak, że to jest sprzeczne z duchem tradycji 10. Saul asks, I'm going to read it in Polish first. Okay. Jeśli ktoś bierze lekarstwo, jeśli ktoś bierze leki na dwubiegunową chorobę i jest nowy w AA i zapyta, czy to jest ok, jaką mam opinię na ten temat, co ja powinnam powiedzieć? Czy to jest sprawa poza wspólnotę? So the question from Saul is, if anyone takes drugs for bipolar disease and has just entered AA and they ask, what is my opinion on this? What should I say? Is that an outside issue? Yes, it is to me, and I would refer them to our literature. Tak, dla mnie to jest opinia poza wspólnotę i ja bym
tą osobę skierowała na naszą literaturę. If you lay that statement down in front of anybody, I can assure you there will be an opinion about that. I jeśli wyrazisz takie zdanie, tak, że ktoś bierze leki na tą dwubiegunówkę, to gwarantuję, że będzie jakaś opinia na ten temat. In the US, on the AA.org website, we have a wonderful pamphlet called The AA Member, Medications and Other Drugs. No i na naszej stronie internetowej w Stanach Zjednoczonych mamy super ulotkę i nie wiem, czy to mamy po polsku? Czy wiecie, kochane? Nie wiem, jestem pierwszy. And Członek Mamy taką ulotkę. leki i inne używki. To jest chyba taka tak najlepiej przetłumaczyłam, jak mogłam, ale jest taka ulotka. Problem inny niż alkohol. Są tak, to się nazywa problem inny niż alkohol. Coś takiego jest, taka ulotka. Dobrze, dziękuję. Okay, go ahead, Debbie. And I encourage all people to read that, whether they require medication or not, to educate themselves on real life experiences. And I have done that and appreciated that piece of literature greatly. I ja bym zachęciła wszystkich, czy mają ten problem, czy nie, żeby przeczytali tą ulotkę, bo ta ulotka jest naprawdę super i ja bardzo dużo wyciągnęłam z tej ulotki dla siebie, żeby siebie wyedukować w takich sprawach. Okay? Elena, I think we have time for one more question. Let me just read it so I can translate it in Polish. Ja w międzyczasie tylko powiem, że ta ulotka po polsku nazywa się Dla uczestnika AA leki i narkotyki. Okay, dziękuję, Dagmara. Okay, so pytanie jest takie, że ja byłam na meetingach, gdzie ludzie w wielkiej złości mówili o polityce, bo czuli, że to ma wpływ na ich trzeźwość. I potem widzę, że inne osoby mają problem z tym, jak ta osoba się wypowiada, bo czuli, że to jest temat pozawspólnotowy. Ale jeśli taki temat poza, na przykład polityka, spowoduje, że jeden członek ma wielką urazę, czy ta osoba powinna o tym mówić na meetingu, czy nie? Okay. And this is a great question. So Elena asks, I've been in meetings when people share angrily during the meeting about politics because they feel it is affecting their sobriety. I've then seen people get upset about it because they feel like it's an outside issue. If an outside issue such as politics is causing a major resentment, should it be shared by the member who has the resentment during the meeting? No. Take Nie. it to your sponsor. Zabierz to do sponsora. Porozmawiaj ze Or a friend. lub But the rooms are not for debate or that type of thing at all. Rozmawiamy ze sponsorem, nie rozmawiamy o tym w pokojach AA. Pokój AA nie jest, żeby debatować o takich spraw w ogóle, tak? Więc ze sponsorem albo z jakimś przyjacielem. Because once again, we're touching on some other traditions. This is no longer a safe place to be because their resentment on a political issue, someone else in the room might be all for it. And therefore, this is not for discussion, even if you feel your sobriety is in jeopardy. Talk to your sponsor about it outside of the room, if that's not really, if that's at the level it is. Mhm. Bo to musi być bezpieczne miejsce dla wszystkich. I jest możliwe, że ktoś na meetingu ma zupełnie odwrotne zdanie do ciebie.
I to powoduje taką debatę i to musi być bezpieczne miejsce. Jeśli masz problem z tym, jeśli to zagraża twoją trzeźwość, to zadzwoń i porozmawiaj o tym ze swoim sponsorem.